5 pytań, które warto zadać architektowi przed jego zatrudnieniem. To jest pytanie numer 5. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał, żeby dzielić się z Wami moim całym doświadczeniem z dziedziny architektury. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania kanału i zostawiania komentarzy. Może macie ochotę na jakiś film, spróbuję go dla Was nakręcić. Pytanie numer 5 to jest pytanie, które dobrze jest zadać w komplecie z innymi, więc zapraszam do zadawania pozostałych pytań i zadania na końcu pytania numer 5. Otóż jesteśmy po rozmowie, właściwie już na końcu rozmowy, mamy bluesa z tym architektem, czujemy to, jest dobrze, wszystkie pytania numer 1 super, numer 2 super, numer 3 super, 4 i już chcemy zatrudnić. I ostateczne pytanie. Ostateczne pytanie to jest pytanie, kto będzie realizował mój projekt, kto będzie realizował ten projekt. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że architekt może być pojedynczym freelancerem, można powiedzieć, i tylko sam pracować nad projektami i je rysować sam, realizować samemu, nadzorować samemu. I wtedy ta osoba, która przed Wami siedzi, to jest właśnie ta osoba, z którą będziecie pracować i która będzie odpowiedzialna za Wasz projekt i wszystko się teraz zgadza. Ale może też tak być, że osoba, która przed Wami siedzi, jest architektem, jest właścicielem biura. I wtedy w takim przypadku wcale nie jest oczywiste, że ta osoba będzie prowadziła Wasz projekt. Więc warto się dopytać, w takim razie, jeżeli nie ta osoba, to kto go będzie prowadził, kto będzie odpowiedzialny za nadzory, kto wykona rysunki. Bo może się zdarzyć tak, że osoba, która przed Wami siedzi, ma 10 lat doświadczenia, ale rysunki wykonuje student, który jeszcze studiuje, prawda? Więc to też dobrze jest wyciągnąć od osoby, z którą chcemy zatrudnić. Może się też tak zdarzyć, że osoba, z którą rozmawiacie, jest przedstawicielem jakiejś całej korporacji, bo teraz są takie całe korporacje, które realizują projekty pod klucz albo po prostu bardzo duże biura w formie prawie korporacji, no i wtedy mają zupełnie inne struktury, więc to już od Was zależy, czy wolicie osobę, która jest pojedynczym działającym architektem, czy całe biuro, czy może wręcz korporacje. Każda z tych opcji ma inne plusy, inne minusy. Ja już zostawiam Wam samym do ocenienia, bo to Wy najlepiej wiecie, kogo wolicie w takim przypadku. Ale pytanie dobrze jest zadać przed zatrudnieniem tej osoby. I to jest ostatnie pytanie z serii. Mam nadzieję, że Wam się te pytania przydadzą i będziecie je zadawać. Tymczasem oczywiście są inne pytania, takie bardziej indywidualne, które też warto zadać. Zadawajcie, ale te, które ja nakręciłam, wydają mi się podstawowe informacje, których nigdy jakoś mi klienci nie zadawali, a które są szalenie istotne i mogą Wam ułatwić dopasowanie architekta do Waszych potrzeb. Więc jeżeli nie widzieliście wcześniejszych filmów, zapraszam na 5 pytań, które warto zadać architektowi, a także na inne filmy z kanału. Subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie. Jeżeli potrzebujecie coś wiedzieć, z chęcią Wam na wszystko odpowiem i podzielę się z Wami całą moją wiedzą. Do zobaczenia.